Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam na takie opowiedzenie troszkę o aktualizacji, która miała miejsce niedawno, 2 dni temu jak widzimy. Jest to patch 5.1.3. Dużo się tutaj zmieniło odnośnie gameplayu, zmieniło się tak samo odnośnie UI i grafiki, że gdzieś tam lordowie się też bugowali, jednostki się bugowały, jeśli chodzi o jakieś efekty. Na przykład demon chaosu uderzał do przodu animacją parę metrów za dużo. Z takich najważniejszych rzeczy, które gdzieś się tam pozmieniały, to gracz nie może już stracić korony, na przykład Nemesis, na rzecz armii rebeliantów. To jest dosyć dobre, bo czasem mogło się tak zdarzyć, choć wydaje mi się, że raczej rzadko. No chyba, że gdzieś byśmy popełnili duży błąd. Tak samo jeśli chodzi jeszcze o koronę Nemesis, nie może już jej podnieść postać prowadząca armię wypożyczoną przez playera. Taka armia na przykład nie może tego podnieść. Czyli jakbyśmy kazali na przykład zaatakować daną armię, jakąś poboczną armię, no to on wtedy nie zdobywa tej korony. Naprawiono też problem, w którym na przykład długi warunek zwycięstwa Malakai i Mike'Sona nie był aktywowany z powodu braku liczenia bitew, tych legendarnych oczywiście. Naprawiono też właśnie niedokładności odnośnie autorezolwa, który miał problem z okrętami lądowymi czy tam czołgami parowymi. I było to dosyć źle przeliczane. Nie wiem jedynie pod jakim kątem, czy to było przeliczane w dobrą stronę, czy w złą stronę, ale skoro to naprawili, to może było to jednak za mocne. Musicie dać mi znać, bo ja Imperium akurat bardzo mało gdzieś tam grywam, więc może więcej wiecie, no to oczywiście fajnie byłoby, gdybyście dali znać w komentarzach. Naprawiono też taki problem, że na przykład Karl Franz nie mógł tutaj zwalsalizować na przykład Gelta, więc to był też trochę problem, no też trochę taka głupota, no bo jednak gdzieś tam ta konfederacja jest bardzo ważna, a wtedy już fajnie jakby Karl mógł normalnie sobie konfederować, więc też to naprawili. Z takich też ważnych rzeczy, na przykład przy nurglach z tego co widziałem, ważną rzeczą jest to, że jak ulepszamy budynek, ten główny nurglów, no to tam potrzebowaliśmy wtedy 3 rozwoju, gdzie powinno być prawidłowo 2 rozwoju nadwyżki ludności, więc to też fajnie, że nurglowie jednak gdzieś tam dostali powiedzmy na plus. Też naprawiono odnośnie bankructwa i wyczerpania armii, bo tam były problemy odnośnie przeliczania tego. Nie wiem, czy to nie jest ten problem odnośnie, że przeliczało nam jakby turę za mocno, gdy mieliśmy na przykład kasę zostawioną na sam koniec tury na plusie, mimo gdzieś tam minusowych debetów, no to przeliczało nam, że jednak mamy utratę tej armii. Mam nadzieję, że to jest to do zmiany. Jeszcze bym musiał to dokładnie przetestować, więc też dam wam znać w jakiejś gdzieś tam kampanii, jeśli oczywiście jakąś nową sobie odpalimy. Grając na przykład wojownikami chaosu, ulepszenie tych trollów chaosu standardowych teraz wymaga dodatkowej technologii, gdzie w standardzie tego nie potrzebowaliśmy, a jednak te statystyki tych trolli były bardzo konkretne, bo wchodziło tam bardzo dużo tego pancerza, więc jak dla mnie bardzo ważne, że jednak wsadzili to w technologię, bo to moim zdaniem było naprawdę za mocne. Naprawiono też problem, że niektórzy legendarni bohaterowie mieli koszty utrzymania, gdzie to miało trochę głupie, powiedzmy, zastosowanie, bo tak nie powinno być na pewno. Przedmioty na przykład jak magiczny aks Korna, czy tam armor Korna mogą być teraz wyposażone przez inne frakcje wojowników chaosów, demonu chaosów i Korna, więc to jest też moim zdaniem na duży plus, bo to są fajne artefakty. Naprawiono też Oxylota, który gdzieś tam miał problem odnośnie podróżowania na tej swojej jakby kampanii. Gdzieś tam na niektórych miejscach nie mógł on podróżować dalej, musieliśmy się gdzieś tam przestawiać. Tak samo odnośnie właśnie gdzieś tam jego rekrutacji były zmiany, więc to są z takich ważniejszych zmian na pewno. Na Kai też, jeśli jesteśmy już tutaj przy Jaszczuroludziach, dostał jakby zwiększony zasięg globalnego rekrutowania, więc to na pewno na duży plus. I tak samo coś tam odnośnie tych hord na Kai było też zmieniane, więc można zauważyć na pewno spore zmiany. Naprawione też problemy na mapach krasnoludów, gdzie te oblężenia były jakieś takie zbagowane, gdzie jednostki niestety latały. Nawet ostatnio chyba jak grałem gdzieś tam na live'ie, no to widziałem, że te krasnoludy zaczęły gdzieś tam się unosić. Wyglądało to śmiesznie bardzo. Tak samo jeśli chodzi na przykład o Korna, manifestacja, czyli wezwanie do bitwy może być teraz używane na morzu. No wcześniej to gdzieś tam nie było używane. Jak dla mnie to jest taka powiedzmy delikatna zmiana, bo rzadko się raczej tego używało na morzu. Naprawiono również legendarnych wodzów skinków, gdzie nie mieli umiejętności nieśmiertelności. To są z takich, bym powiedział, drobnych rzeczy. Też naprawiono problem podczas gry jako Imperium. Mury miasta Kislev nie wyświetlały efektów ulepszania murów. To jest też moim zdaniem ważne, bo przy oblężeniach jest to jednak z takich ważnych rzeczy.
Gdzieś tam nie zauważyłem jakichś dużych, powiedzmy, zmian odnośnie tego autorezolwu, na przykład na tych jednostkach, gdzieś tam jakieś technologie, jakieś tam itemy, bardzo gdzieś tam sobie ustawiali względem właśnie legendarnych tych lordów, dużo na pewno z naciskiem na chaos, tak samo na przykład Jan Bo, czyli legendarny bohater, czy legendarny lord z Kataju dostał w technologii tą standardową umiejętność, co każdy inny posiadał władca. Gunnar Sholm można teraz budować wcześniej, jeśli gramy gdzieś tam Markusem Wulhartem, więc to też jest na pewno gdzieś tam ważna informacja. No Wulhart moim zdaniem powinien dostać gdzieś tam jakiegoś większego buffa, bo jak na razie to jest, tak bym powiedział, na granicy wytrzymałości, gdzieś się to tam trzyma. Też jest zmienione lobby odnośnie właśnie multiplayera, że AI dobrze gdzieś tam się nie dodawało, a teraz dobrze już AI gdzieś tam działa. Profile właśnie jakieś naprawione odnośnie muntów, że gdzieś tam się też widziałem, że zdarzali, że bohaterowie jeżdżąc na moncie mieli gdzieś tam 2 topory, gdzie nie powinni ich mieć, bo na przykład nie przeliczało to tam, ale to już raczej takie kwestie animacji. Dodali też dużo odnośnie Karla Franza, że tutaj mamy rekrutację tych unitów standardowych, mamy jakby możliwość zwiększenia tego, ale takich jakichś, bym powiedział, większych zmian tutaj gdzieś tam nie otrzymujemy. Na pewno ta konfederacja jest ważna, na pewno te elementy gdzieś tam bankructwa, że źle gdzieś to tam przeliczało, na Kai, no wojownicy chaosu gdzieś tam dostali, powiedzmy, jakieś poprawki, ale jakichś tam, bym powiedział, większych rzeczy chyba nie ma. Więc dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba i do następnego. Cześć!